Księże Mikołaju, niech ksiądz się przedstawi, opowie skąd przybywa, kilka słów o swojej pracy. Mam na imię Mikołaj, jestem z Warszawy oryginalnie, ale jak miałem 10 lat, pojechaliśmy do Szwecji na emigrację polityczną, później w liceum byłem w Polsce. No i przez to, że byłem w Szwecji, trafiłem przez neokatechumenat do seminarium Redemptoris Mater, diecezjalnego, ale też otwartego na misję, na to, żeby być wszędzie na świecie w Danii. Seminarium w Danii, tam zaczynaliśmy dopiero, więc to była malutka grupka, tam 6 nas było, po jakichś piwnicach spaliśmy, strychach. Później do Rzymu pojechaliśmy na jakiś czas, no i tak w tą i z powrotem między Szwecją, Danią, trochę Finlandią. 12 lat byłem w seminarium, później 7 lat tam w Danii jako ksiądz i od roku jestem na Islandii. Jak wygląda praca duszpasterska na Islandii? Szczególnie pytam tu o młodzież, bo przecież spotykamy się z okazji Światowych Dni Młodzieży na takim spotkaniu przygotowawczym. Tam jest 13 000 katolików, z czego 85% to Polacy. Niestety wielu Polaków tam jedzie tylko po to, żeby zarobić na rok, na 2 lata. Bardzo często nie uczą się języka, nie chcą uczestniczyć w niczym ani w kościele, ani w państwie. Też często jak mieszkają w takich bardzo odległych miastach, gdzie na przykład jedyne co to ryba, no to jak przyjeżdża ryba, no to nikt nie idzie do kościoła. Albo jak jest akurat niedziela, bo jest większa grupa w hotelu, no to nikt nie idzie do kościoła z tych, co pracują w hotelu. Także to trzeba na nowo przyzwyczaić ludzi do tego, że może im jest potrzebny ksiądz. Też bardzo dużo jest pracy w tym, żeby do ludzi iść, bo jak ja bym siedział i czekał, aż ludzie do mnie przyjdą, to nigdy to się nie stanie. Więc przeważająca ilość to Polacy, których spotykam tam na południu Islandii. Natomiast jestem tam też z 4 rodzinami. Papież rozesłał takie nową formę misji, Missio ad Gentes. To jest zwrócone do ludzi, którzy nie są w kościele, którzy może nawet nie są katolikami, nie są chrześcijanami. A tam jest 70% niby jest protestantami, ale też 70% społeczności wierzy w elfy, ukrytych ludzi, trolle. Poza tym teraz budują na nowo świątynię dla bogów wikingów, mają 3000 tam adeptów w tej religii. Islandczycy też bardzo używają magii, różnych tatuaży, symboli pogańskich. Teoretycznie, że to należy do kultury, więc wielu młodych Polaków próbuje się w tym uczestniczyć w tym w taki sam sposób. I to jest bardzo ciężko czasami im powiedzieć, że to nie jest częścią naszej religii, albo wręcz przeciwnie, że to może być poszukiwaniem diabła. Więc Pan Bóg akurat mnie chyba tam wybrał, bo miał bardzo dużą cierpliwość ze mną. Ja w życiu bardzo dużo narozrabiałem na różne sposoby, więc mnie Pan Bóg wysyła, żeby mieć cierpliwość do tych ludzi, którzy nie są, jakbyśmy powiedzieli, takimi typowymi katolikami w naszym pojęciu. Oczywiście są wspaniali młodzi, są tacy, co chodzą. Większość pracy młodzieżowej jest robione przez Filipińczyków, przez taką grupę Couple for Christ i ich później młodzieżowe sekcje Single for Christ i Youth for Christ. Także oni tam wszystkie takie diecezjalne dni animują, oni mają chór bardzo dobry, nam dużo grają na innych instrumentach. Także jest dużo. Nie ma zbyt dużo młodych Islandczyków takich z fricości, ale powoli Filipińczycy czy Polacy to lepiej mówią po islandzku. Ale niestety większość księży nie mówi po islandzku. Także ja też się uczę, ale to jest pewien problem. Większość może nie, połowa to tak już dobrze. Ale i u nas w Polsce są różne takie mody i takie zakusy, reklamuje się różne rzeczy. Rozumiem tutaj z wypowiedzi, że ksiądz nie wierzy w trolle ani elfy. Czym one są z punktu widzenia naszego chrześcijańskiego rozumowania, naszej chrześcijańskiej teologii?
To by można było długo rozmawiać. Ja też jestem, fascynuję się Władcą Pierścieni, całym światem. Tolkien zawsze mówił, że to jest, jak się mówi o innych rasach, to jest po to, żeby mówić o przywarach i problemach ludzi bez obrażania kogokolwiek. Bo jakby powiedział, nie wiem, że jest taki lud wysoki z brodami czy coś takiego, no bo to tacy albo Skandynawowie by się obrazili, a jak się mówi o innych rasach, to można mówić łatwiej o pewnych przywarach, problemach czy cechach. Więc Tolkien to w tym sensie używał, żeby chrystianizować, żeby właśnie na tym się opierać. No, My należymy do tego ludu brodatego. tak. Ja niby jestem krasnalem, ale trochę za wysokim na niego. Ale myślę, że to jest zawsze jakiś strach. Czy na przykład ci ukryci ludzie, no to byli tacy, komu można zazdrościć. My tutaj w Polsce, no to są ci z następnej wioski, albo sąsiad, któremu się tam zazdrościło, czy walczyło z nim. A tutaj nie mieli takich, więc sobie stworzyli nowy lud, który niby ma wszystko lepsze od nas i może nam pomocy w tym udzielać. No też tam jest akurat taki krajobraz pełen, prawie nie ma lasów, są tylko skały pokryte mchem. No i jest dużo ciemności, więc jak się jedzie tak i się widzi te skały, no to prawie naturalnie fantazja podpowiada, że coś tam jest, że to się porusza, że ale tak idąc dalej, no to jest też pewne szukanie diabła, bo diabeł zawsze się pokazuje w takich formach. Oczywiście to nie chodzi o demonizację wszystkiego, to nie na tej zasadzie, ale nawet jak się w niego nie wierzy, to on niestety wierzy w to, co robimy i słucha, jak go wzywamy nawet w takich formach. Ale tam no, nawet państwo, jak budowało drogę, to i była sterta kamieni, gdzie się maszyna zepsuła, to zatrudnili tłumacza na elficki, żeby z tą stertą kamieni rozmawiał przez 3 miesiące i stwierdzili, że drogi przez tą kamienię nie można, więc naokoło zrobili. Także jak nawet państwo tak jest, jak wszystko tam za tym przemawia, po prostu szukanie własnej tożsamości. Teraz, kiedy cały świat jest globalny, kiedy zaczynają emigranci się pojawiać, więc to bardziej na tej kanwie myślę. Te Światowe Dni Młodzieży są pod hasłem Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jak to wygląda, miłosierdzie, tam w Islandii? Czy w ogóle ta modlitwa, koronka do miłosierdzia Bożego jest znana? Czy w ogóle na przykład książka, Dzienniczek siostry Faustyny? Jest to najczęściej wydawana książka i tłumaczona polskiego autora na całym świecie, może również na Islandii. Jeszcze nie ma, z tego co wiem, na islandzki przetłumaczony. Jest przetłumaczona koronka. W większości kościołów, z tego co widziałem, jest ona wystawiona. Natomiast z tego co wiem, nie ma żadnej grupy, która oficjalnie się modli. Nie spotyka się o 3:00, także nie jest to zbyt obecne. Ja jak jeżdżę gdzieś po kolędzie, czasami daję ten obrazek, czy mam tam 1 czy 2 dzienniczki, które pożyczam czasami. Nie ma żadnej grupy oficjalnie, która się nią modli, ale myślę, że miłosierdzie tam to jest przede wszystkim cierpliwość do ludzi, odwiedzanie ich, pokazywanie wartości chrześcijańskich jako czegoś, co może ich pociągnąć. To jest pierwsza forma miłosierdzia tam. No i też dawanie ludziom czasu, dawanie ludziom miejsca. Z różnych tam doświadczeń mi wynika, że tam ludzie często się czują, już z Polski często wyjeżdżali zakompleksioni, bo albo z biedniejszych części, albo tu nie ma pracy, więc to było takie trochę rozwiązanie. Także miłosierdzie jest tam, ogromnym miłosierdziem jest uświadamiać ludzi ich godność, jaką mają. Że są miłowani w oczach Boga, że to, co robią, jest dobre i tak dalej. A w Księdza Życiu miłosierdzie Boże? Księdza w sercu? Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że jestem księdzem. Ja dużo narozrabiałem na różne sposoby.
Bardzo dużo osób skrzywdziłem, nie tylko moich znajomych, ale tam innych. Miałem dużo w sobie agresji, jak dorastałem, to z różnych powodów, czy prześladowań politycznych rodziców, czy innych. Także często się biłem, później podrywałem dziewczyny prawie dla sportu. Także ja jak czasami spowiadam, to mi przychodzi płakać, że Pan Bóg kogoś takiego jak ja wybiera na to, żeby dawać ludziom miłosierdzie, żeby im nieść przebaczenie. Jak na razie Pan Bóg dał mi też nikogo nie sądzić, jak spowiadam, czy jak rozmawiam. Wystarczy, jak pomyślę, jaki ja byłem, od czego Pan Bóg mnie uchronił, od czego mnie też ustrzegł, no to jedyne, co mam co mi Pan Bóg wtedy daje, to Panie Boże, daj mi być przy nich, daj mi nie odrzucić ich, nie być kolejną osobą Także to jest najgłębsza właśnie to, że cały czas mogę wspominać miłosierdzie Boże dla mnie. A to, że jeszcze mnie wybiera takiego chaotycznego jak ja do organizacji różnych rzeczy, do przekazywania dalej tej radości z Dni Młodzieży i z bycia w Kościele i o pięknie seksualności, jak Jan Paweł II to odkrył i jak Kościół nas powoli naucza, choć jeszcze to nie doszło, to jest dla mnie niesamowite przeżycie, że Pan Bóg okazuje miłosierdzie do mnie w ten sposób, że uważa mnie godnego mówić w Jego imieniu, stać w Jego imieniu, odpuszczać grzechy. To dla mnie jest nawet większe przeżycie niż odprawianie mszy. Dużo bardziej doświadczam tego, że w imieniu Boga działam właśnie w konfesjonale, który dla mnie jest trochę wszędzie, bo spowiadałem i w pociągach, w samochodach, w kajakach. Także myślę, że to na tym. No i miłosierdzie, że daje mi też ludzi, którzy mieli cierpliwość do mnie, którzy mieli miłosierdzie do mnie we wspólnocie, w seminarium, w rodzinie, takich, którzy nie gorszyli się mną, ale też Pan Bóg im dawał i odpowiednią cierpliwość i mądrość, żeby mnie prowadzić. To też jest dla mnie ogromne miłosierdzie, że nie jestem sam. Jestem tam z rodzinami, ale też, że cały czas mam kogoś z tyłu, kto mnie wspiera, kto mnie poprawia, kto mnie modli się za mnie. Na zakończenie chcę prosić księdza o pozdrowienie i zaproszenie na Światowe Dni Młodzieży. Zachęcam do przyjeżdżania na Światowe Dni Młodzieży. Ja byłem na wielu. Pan Bóg na każdym coś przygotował, na każdym dał jakieś słowo, na każdym dał wspaniałych ludzi spotkać. Także bierzcie się do roboty, jak nie macie pieniędzy na to, już teraz szykujcie się, bo to są niezapomniane dni. Zachęcam, żeby zapraszać też innych, niekatolików, czy takich, co nie chodzą do kościoła, bo widziałem w wielu sytuacjach, że to naprawdę zmieniało, że to naprawdę dawało nadzieję, dawało inny oddech, a szczególnie na Islandii, szczególnie w Skandynawii. Zapraszam młodych, żeby przyjechali, żeby spotkali innych katolików.